tym, jak uczniowie zbudowali prototypy swoich projektów i zebrali opinie od użytkowników, nadszedł czas, aby skupić się na opracowaniu odpowiedniego modelu biznesowego i wdrożeniu planu dla swojego rozwiązania. W tym filmie zagłębimy się w planowanie zasobów. Zidentyfikujemy niezbędne materiały, sprzęt, umiejętności i wsparcie potrzebne do wprowadzenia w życie opracowanych przez uczniów rozwiązań. Skupimy się również na rozwijaniu sztuki sprzedawania swoich pomysłów poprzez skuteczną prezentację. Technika ta będzie przydatna dla uczniów nie tylko podczas zwięzłego podsumowywania projektu lub badań, ale także do nauki odpowiadania o swoich umiejętnościach i doświadczeniu, np. na rynku pracy. Zaczynajmy! Pierwszą aktywnością, której się dzisiaj wspólnie przyjrzymy, jest umiejętność planowania zasobów. Jest to bardzo prosty sposób, w jaki młodzież może mapować zasoby wymagane do urzeczywistnienia swoich rozwiązań. Oceniając możliwości i identyfikując wkłady, które należy pozyskać z zewnątrz, uczniowie mogą sprawdzić, czy ich rozwiązanie jest wykonalne. Jeśli nie, mogą spróbować uprościć je tak, aby stało się wykonalne. Jak się za to zabrać? W programie Upshift znajdziecie ćwiczenie, które polega na stworzeniu tabeli możliwości i wkładów. Narzędzie do strategicznego planowania zasobów. Do tego klasa będzie potrzebować dużych arkuszy papieru, markerów i karteczek samoprzylepnych w 2 kolorach. Narysujcie tabelę podzieloną na 4 główne kategorie: materiały, sprzęt, ludzie oraz wsparcie innego rodzaju. W sekcji materiały uczniowie mogą umieścić wszystkie surowce potrzebne do opracowania ostatecznego rozwiązania. W kategorii sprzętu umieszczą wszelkie wymagane maszyny lub przyrządy. W sekcji ludzie mogą wymienić wszystkie umiejętności, wiedzę i doświadczenie, których będzie potrzebował ich zespół. Pozostała pomoc, pozwolenie lub odpowiednia przestrzeń będą należeć do kategorii wsparcie innego rodzaju. Wyjaśnij uczniom i uczennicom, że będą używać karteczek samoprzylepnych w jednym kolorze, aby zanotować swoje możliwości, zasoby, które już posiadają jako zespół. Na karteczkach w drugim kolorze powinni zapisać to, czego im brakuje, czyli wszystkie dodatkowe zasoby, które należy pozyskać z zewnątrz. Następnie mogą umieścić je w odpowiedniej sekcji swojego wykresu, aby lepiej zorganizować i zarządzać swoimi zasobami, materiałami i tzw. know-how. Jako facylitatorka lub facylitator procesu możesz krążyć pomiędzy grupami, służąc ewentualnymi wskazówkami i wsparciem podczas oszacowywania niezbędnych zasobów. Po zakończeniu ćwiczenia zaproś zespoły do podzielenia się swoimi tabelami możliwości i wkładów i do omówienia wszelkich spostrzeżeń lub wyzwań, które napotkali podczas tego procesu. Pamiętaj, że jako nauczyciel, nauczycielka możesz również wykorzystać to ćwiczenie do wprowadzenia zadań projektowych w klasie, na przykład dając uczniom do przeprowadzenia eksperyment naukowy lub projekt badawczy z historii. Korzystając z tabeli możliwości i wkładów, uczniowie nauczą się identyfikować zasoby potrzebne do przeprowadzenia projektu, takie jak dostęp do książek, artykułów, internetowych baz danych, materiałów źródłowych, dostęp do technologii. Mogą również określić poziom kompetencji już obecnych w grupie, np. umiejętności skutecznych prezentacji, ewentualny dostęp do ekspertów zewnętrznych czy wsparcia nauczyciela. Na tej podstawie zadecydują o odpowiedniej dystrybucji swoich zasobów lub poszukaniu dodatkowej pomocy w wybranych obszarach. Po przeprowadzeniu dogłębnej analizy zasobów młodzież może podejmować świadome decyzje, efektywnie rozplanowywać zużycie zasobów i tym samym optymalizować impact swoich projektów. Planowanie zasobów to jedno z wyzwań, ale sztuka perswazji i umiejętność sprzedawania pomysłów poprzez przekonującą prezentację, która przekaże istotę pomysłu, to kolejne wyzwanie. Teraz omówimy kluczowe punkty, które zazwyczaj składają się na skuteczną prezentację. Niezależnie od tego, czy uczniowie prezentować będą w klasie, podczas szkolnego apelu, czy w prawdziwym konkursie, zdolność publicznego przemawiania z pewnością siebie i przekonaniem jest cenną umiejętnością, którą uczniowie i uczennice mogą wykorzystać w różnych kontekstach. Wcielając się w rolę mówców, nabywają cennych doświadczeń w zakresie autoprezentacji, budowania argumentacji i bronienia swoich rozwiązań. Zachęcając grupę do ćwiczenia prezentacji pomysłów w klasie, możesz podzielić ją na mniejsze zespoły i wyjaśnić, że będą mieli 5 minut na przeprowadzenie przekonywującej prezentacji. Wspólnie omówcie kryteria dobrej prezentacji. Pierwszym z nich jest jasność
i zwięzłość. Dobra prezentacja jasno przedstawia problem, rozwiązanie i korzyści płynące z niego dla odbiorcy końcowego. Powinna być łatwa do zrozumienia i wolna od specjalistycznego języka czy zbędnych szczegółów technicznych. Ważna jest rzeczowość i przekazanie istoty rozwiązania. Unikanie niepotrzebnych powtórzeń pomoże zmieścić je w ustalonym limicie czasu. Ważna jest też struktura. Skuteczna prezentacja ma wyraźnie podzieloną logiczną strukturę. Zazwyczaj zawiera wprowadzenie, opis istoty problemu i grupy docelowej, prezentację rozwiązania i unikalnych cech, które je wyróżniają, wymagane zasoby i jasne wezwanie do działania. Dobra prezentacja powinna być także angażująca, wzbudzać ciekawość i wywoływać emocje. Ważnym jej elementem jest złapanie odbiorców na tzw. haczyk, zabieg oratorski, który pomoże utrzymać uwagę odbiorców przez całe wystąpienie. Może być to jakaś osobista historia, humor lub efekty wizualne, takie jak atrakcyjne graficznie slajdy czy zdjęcia. To również dobra okazja do prezentacji prototypów. Dzięki temu uczniowie będą mogli pokazać publiczności swoją oryginalność i kreatywność, unikatowość swojego rozwiązania. To okazja do wywarcia trwałego wrażenia. Wytłumacz uczniom i uczennicom, jak istotne jest, by ich prezentacja zawierała wyraźne wezwanie do działania na końcu. By wywrzeć zamierzony wpływ, należy zachęcić odbiorców do podjęcia konkretnych kroków. Kolejnym wymaganiem jest dostosowanie do odbiorcy. Dobry pomysł powinien trafiać w potrzebę i zainteresowania grupy docelowej. Uczniowie w swojej prezentacji mają okazję, by wykazać się zrozumieniem potrzeb, priorytetów i wyzwań odbiorców oraz pokazać, w jaki sposób ich rozwiązanie stanowić będzie wartościową odpowiedź na ich problemy. Powinni także planować swoje wystąpienie z myślą o grupie, przed którą będą przemawiać. Innym językiem będą na przykład mówić do swoich rówieśników, a innych argumentów czy wizualizacji będą używać, chcąc przekonać na przykład potencjalnych inwestorów. Wyobraźmy sobie, że uczniowie przygotowują krótką prezentację pomysłu wyjazdu na zieloną szkołę. Ich główny cel może brzmieć: chcemy przenieść naukę poza szkolne mury i uczyć się w działaniu. Ich zadaniem byłoby jasne przedstawienie planu wycieczki, konkretne miejsce, do którego chcieliby się udać, konkretne aktywności edukacyjne czy warsztaty, w jakich mieliby brać udział oraz sposób, w jaki skorzystałaby na tym cała klasa. Mogą zaprezentować sylwetki przewodników czy ekspertów prowadzących warsztaty. Niech pokażą obcowanie z nimi jako szansę na zdobycie praktycznej wiedzy od doświadczonych profesjonalistów w danej dziedzinie. Aby zwiększyć wpływ i zaangażować odbiorców, mogą pokazać zdjęcia wybranej przez siebie lokalizacji, zabrać publiczność na wirtualny spacer po tym miejscu lub pokazać 30-sekundowy filmik lub wywiad z jednym z ekspertów. Jeśli prezentują pomysł swoim rówieśnikom, ich wezwanie do działania może być bardziej ogólne, np. weźmy sprawy w swoje ręce i pojedźmy razem w super miejsce. Z drugiej strony, jeśli prezentują pomysł osobom decyzyjnym, nauczycielom i finansującym całe przedsięwzięcie rodzicom podczas zebrania szkolnego, powinni jasno określić potrzebne zasoby i dokładny koszt wycieczki. Kluczową kwestią jest dostosowanie tonu wypowiedzi do publiczności. Może zdarzyć się, że podczas prezentacji pomysłów u uczniów i uczennic pojawi się trema. To zupełnie naturalne. Jak mawiał Mark Twain, na świecie są dwa rodzaje mówców – zdenerwowani i kłamcy. Trzeba też przyznać, że wystąpienia publiczne mają dość kiepski PR. Naukowcy dowiedli wręcz, że lęk przed wystąpieniami publicznymi, tzw. glosofobia, to najpowszechniej występująca w społeczeństwie fobia, częstsza niż lęk przed śmiercią, pająkami czy lęk wysokości. Dotyka nawet 75% z nas. Warto więc przypomnieć uczniom, że mało kto urodził się wybitnym mówcą, a to właśnie odpowiedni trening czyni mistrza. Kluczowe jest więc nie to, by pozbyć się lęku, lecz by nauczyć się występować pomimo jego obecności. Solidne przygotowanie i jasny plan wypowiedzi zdecydowanie pomogą opanować zdenerwowanie. Z pomocą mogą przyjść też różnego rodzaju techniki oddechowe czy relaksacyjne. Umiejętność przemawiania jest nadzwyczaj użyteczna nie tylko w kontekście edukacyjnym, ale też w późniejszym życiu, np. na rynku pracy. A jednocześnie sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów w większości polskich szkół ma formę pisemną. Ćwiczenie, które dziś omówiliśmy, może stanowić więc pożyteczną wprawkę na przyszłość. Niezależnie od tego, czy prezentacja odbywa się przed inwestorami, egzaminatorami, rówieśnikami w szkolnej auli, podczas telekonferencji czy rozmowy rekrutacyjnej. Zdobyte w ten sposób doświadczenie przyda się do skutecznego promowania siebie i swoich pomysłów. Pomoże w osiąganiu celów i wywieraniu trwałego wpływu.
Dobrze doskonalić te umiejętności, bo w końcu w życiu mamy tylko jedną okazję do wywarcia pierwszego wrażenia.